Dzień dobry, z tej strony Konrad Jerzek-Weldobosz. Witam Cię na kolejnym językowym spacerze. Jak pewnie domyślasz się już, patrząc na mnie i na moje ubranie, to cały czas jest ten sam spacer, ale rozbity na małe części, żeby łatwiej było Tobie słuchać moich tutaj opowieści i tak dalej. W pierwszym odcinku obiecałem Ci pewną historię i mogę już powiedzieć, że ta historia to jest historia, którą być może znasz z mojej książki Sekrety Poliglotów, ale to jest historia, która wydarzyła się tutaj, właśnie w tym lesie i ona mnie jako dziecko bardzo poruszyła, ale jednocześnie dała sporo do myślenia. Jest to historia, którą opowiedziała mi moja babcia, która mieszkała w Zielonce przed wojną i to jest historia, która też tutaj mieszkańców Zielonki bardzo, bardzo porusza i dotyka do tego stopnia, że nawet harcerze nagrali film, który przedstawiał tę historię. Co się wydarzyło? Gdy zaczęła się II wojna światowa, Zielonka weszła tak jakby w granicę generalnego gubernatorstwa, czyli była to wydzielona część, tak jakby, nie były to Niemcy, nie była to Polska, nie wiadomo, to był taki twór, który stworzono po to, żeby no nie wiem, wykorzystywać Polaków jak najbardziej. I wojna zaczęła się, jak dobrze pewnie pamiętacie, we wrześniu, natomiast 11 listopada mamy ważną datę dla Polaków, czyli Dzień Niepodległości. I tego dnia harcerze postanowili, że porozwieszają na mieście różne patriotyczne teksty, m.in. tekst roty Marii Konopnickiej. I co się wydarzyło? Oczywiście no, taki akt nieposłuszeństwa nie bardzo spodobał się Niemcom, którzy tutaj zarządzali miastem. Ci Niemcy kilka dni później zebrali grupę harcerzy, których podejrzewali o to, że to oni właśnie są inspiratorami tego wydarzenia. Zebrali ich wszystkich. Były to bardzo często młode osoby, 20-letnie, bądź też nawet kilkunastoletnie. I zebrali ich, wrzucili tak jakby na ciężarówkę i wywieźli tutaj właśnie do tego lasu. I co się dalej stało? Chcieli tak naprawdę dowiedzieć się, kto rozwiesił te plakaty. Oczywiście wybrali często przypadkowe osoby, ludzi, którzy nie mieli z tym nic wspólnego i postawili ich na polance i powiedzieli, słuchajcie, powiedzcie, kto to zrobił. W innym przypadku rozstrzelamy was wszystkich. Czy wyobrażasz sobie, że stoisz w takiej sytuacji i nie wiesz, co zrobić? Wiesz, że twoje życie może za kilka chwil się skończyć. Oczywiście żaden z harcerzy nie powiedział, nie wydał, kto tak jakby był inspiratorem tego pomysłu, kto doprowadził do rozwieszenia tych plakatów. Byli to, tak jak mówię, młodzi chłopcy, którzy no, okazali się bardzo odważni w tym momencie. I no, Niemcy starali się ich przymuszać. W pewnym momencie zaczęli rozmawiać między sobą po niemiecku. I jeden z chłopaków, który nazywał się Tadeusz Cieciera, on miał pseudonim taki Murzynek, to moja babcia mówiła, że on właśnie taki był, trochę ciemniejsze włosy miał i tak dalej, więc nadano mu oczywiście teraz to słowo, nie wszyscy lubią, natomiast jest ciasto Murzynek, więc to można, tutaj jak tłumaczyłem na język angielski tą historię w mojej książce, to użyłem słowa brownie, prawda, jako to ciastko, które też bardzo wszyscy lubią z czekoladem. I teraz co się wydarzyło? Ten Tadeusz Cieciera, on usłyszał tych żołnierzy rozmawiających między sobą, którzy po niemiecku zaczęli mówić, słuchajcie, niezależnie czy ktoś się przyzna, czy nie, i tak ich wszystkich zabijemy tutaj. Więc ten młody chłopak, on wiedział, że nie ma nic do stracenia. Niezależnie czy ktoś powie tak, to ja zrobiłem, czy to zrobił ten, czy tamten, i tak straci życie. I chwilę później, gdy Niemcy powiedzieli w takim razie, dobrze, wykonamy egzekucję za chwilę, ale dajemy wam jeszcze chwilę, żeby się pomodlić. Gdy wszyscy uklękli, zaczęli odmawiać modlitwy, Tadeusz Cieciera ruszył z całych sił przez las. Zaczął zygzakiem biec między drzewami, Niemcy zaczęli strzelać za nim, natomiast on miał strasznie dużą siłę, żeby uniknąć tej sytuacji. I udało mu się uciec, udało mu się schować, zresztą mojej siostry, mojej prababci, która przyjęła go i schowała gdzieś w jakimś tam stogu siana, czy w jakimś innym miejscu, z tego co pamiętam.
Oczywiście musiał on opuścić Zielonkę i wrócił tutaj dopiero po wojnie. Natomiast ta sytuacja mi jako młodemu chłopakowi też da dużo do myślenia. Każdy wyławia coś, co go inspiruje, prawda? Jednych będzie inspirował akt odwagi, innych będzie inspirował akt, nie wiem, patriotyzmu. Mnie zaciekawiło natomiast to, że właśnie ten język obcy, który znał ten chłopak, on uratował mu życie. I często ludzie się pytają, dlaczego uczysz się języków? Przecież za chwilę sztuczna inteligencja będzie tłumaczyła wszystko, nie będziesz potrzebował języków. No tak, ale są sytuacje, kiedy musisz znać ten język, kiedy nie masz dostępu do sztucznej inteligencji. Żyjemy w takich czasach, które kiedyś wydawały się szalone. Mamy pandemię, wojnę i mnóstwo różnych sytuacji, które wpływają na to, jak się zachowujemy. Więc znajomość języków to może być nie tylko fajne hobby, coś, co pomaga wam w rozwoju waszego mózgu, co pozwala utrwalać pamięć, ale to jest coś, co może uratować wam też życie, co pokazuje historia tatka Cieciery, młodego harcerza z Zielonki, który właśnie dzięki znajomości niemieckiego uratował swoje życie. Pozdrawiam was serdecznie w tej chwili. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa historia, którą opowiem wam w kolejnym odcinku. Bardzo podobna, którą opowiedziała mi jedna pani na warsztacie, gdy przeczytała wcześniej historię właśnie harcerzy z Zielonki. Ona powiedziała: słuchaj Konrad, mój tata miał równie niesamowitą historię i tę historię opowiem wam w kolejnym odcinku. Także pozdrawiam was serdecznie i pamiętajcie, nie uczcie się słówek, uczcie się zdań.